Witam wszystkich w TIG Edu. RSA jest to najprostszy szyfr używany w GPG, bezpiecznych stronach, czyli HTTPS, w wielu innych zastosowaniach. Chcemy, aby opis tego szyfrowania był zrozumiały dla każdego. RSA jest wyrażone wzorem, który może wydawać się trudny dla niematematyków, ale obiecujemy, że z naszym filmem wytłumaczymy to tak, iż nawet gdy znasz tylko zwykłe dodawanie lub mnożenie, to będziesz rozumiał, o co chodzi. Zaczniemy więc od banalnie prostego szyfru Cezara. Szyfr Cezara, zwany też szyfrem przesuwającym lub kodem Cezara, jest jedną z najprostszych technik szyfrowania. Jest to rodzaj szyfru podstawieniowego, w którym każda litera tekstu jawnego zastępowana jest inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie. Do każdej litery dodajemy na przykład 1, czyli bierzemy kolejną literę w alfabecie. Zamiast A bierzemy B, zamiast I bierzemy J i tak dalej. Na przykład T ma numer 20 w alfabecie, 20 plus 1 daje 21, a cyfra 21 to litera U, więc T szyfrujemy do litery U. Dla przykładu TIG plus 1 równa się UJHV w alfabecie angielskim, który ma 26 znaków. Odszyfrowanie to odwrotna operacja. Bierzemy literę minus 1, czyli UJHV minus 1 daje TIG-u. Gdy dojdziemy do litery Z, to Z plus 1 daje literę A, bo idziemy od nowa, czyli od początku alfabetu. Fachowo nazywamy to operacją modulo 26, czyli resztą dzielenia przez 26. Dlaczego 26? Bo tyle mamy liter w alfabecie. Musimy pamiętać też o tym, by numerować litery od zera, czyli 0 równa się A, 1 równa się B i tak dalej. Pokażę to na przykładzie litery Z. Z plus 1 to 25 plus 1, czyli 26. Reszta z dzielenia przez 26 to 0, a 0 to A. Dlatego Z plus 1 równa się A, a analogicznie Z plus 3 równa się C. A co wtedy, gdy wynik jest mniejszy od 0? Wtedy do rozwiązania dodajemy 26, tak więc A minus 1 to 25, ponieważ 0 minus 1 to minus 1, a dodając 26 otrzymujemy liczbę 25, a 25 to litera Z. Prawdziwy szyfr używany przez Cezara stosował zawsze to samo hasło, liczbę 13. Łatwo je używać, bo szyfrując przez 13, a potem robiąc to ponownie, wracamy do punktu wyjścia, bo dodając łącznie 26, mamy tą samą literę. Ten szyfr jest jedynie ciekawostką. Można przecież łatwo sprawdzić wszystkie 26 możliwych kombinacji. Z drugiej strony, gdy mieć inną wartość tego przesunięcia do każdej litery osobno, to szyfr staje się bardzo bezpieczny. Tak bardzo, jak trudno jest odgadnąć to przesunięcie. Gdy to przesunięcie zależy od bardzo dużej liczby i jest obliczane w skomplikowany sposób, np. pozycja litery razy duża liczba plus inna duża liczba, modulo duża liczba pierwsza i na koniec ponownie modulo wielkości alfabetu, to przy dobraniu odpowiednich liczb może to być w miarę skuteczna metoda. W praktyce używa się nie tyle operacji dodawania i modulo, lecz operacji XOR. Przykładowo szyfr równa się tekst XOR SHA-256 i plus hasło. Ale o szczegółach takich szyfrów symetrycznych SHA powiem kiedy indziej. Na razie zapamiętajcie, jak działa prosty szyfr symetryczny, gdzie dodajemy na przykład 5. Będzie to potrzebne, aby zrozumieć główną część naszego kolejnego filmu, jak działa RSA. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i wciśnijcie przycisk subskrybuj. A ja się z Wami żegnam i do następnego.